Pułapka M. Night Shyamalana to film dosyć specyficznie zbudowany, ponieważ w pierwszych 10 może minutach filmu dowiadujemy się, kto, tak jak najbardziej, kto jest antagonistą, kto jest złym w tym filmie, a potem dowiadujemy się, no właśnie, różnych innych rzeczy. Otóż fabuła jest dosyć, no, nieskomplikowana. Tytułowa pułapka to jest koncert, tak? To jest budynek, hala, w której odbywa się koncert Lady Raven. Córka uwielbia głównego bohatera, uwielbia tęże wokalistkę, więc zabiera tatę, a właściwie tata ją zabiera. No i w międzyczasie tata się dowiaduje, że w tym budynku jest, tak, jest rozstawiona, jest pułapka na butchera, czyli na rzeźnika, który FBI dowiedziało się w jaki sposób, że on tam jest i postanowili go złapać. No oczywiście dowiadujemy się, że Josh Hartnett to jest właśnie Butcher. No mówię, to jest pierwsze może 5-10 minut filmu, zresztą zwiastuny same to zdradzają. I myślę, o proszę bardzo, czyli nie do końca. Mówię, ciekawy koncept, bardzo mi się podoba. Tak jest już u M. Night Shyamalana, że koncept w 9 przypadkach na 10 jest świetny, jeżeli nie rewelacyjny. Później jest gorzej z wykonaniem. No ale o tym oczywiście będzie może za chwilę. Na początku troszeczkę o fabule i o pomyśle, bo jak najbardziej ten koncept mi się podoba, bo mamy tego bohatera, no i w tym momencie tak, okej, on jest naszym głównym bohaterem, poznaliśmy go 5 minut temu, ma córkę w ogóle, super elegancki, świetny facet, no ale wiemy, co on robi. Dowiadujemy się powoli tych różnych dziwnych rzeczy i zastanawiamy się, czy jak najbardziej, czy jest tak, jak najbardziej, to jest gość super świetny, czy jemu będziemy kibicowali, czy jednak, no nie, my wolimy, żeby FBI go złapało, bo tutaj on rzeczywiście z jednej strony okazuje się jako super inteligentny gentleman, można byłoby rzec w kilku sytuacjach, a tutaj z drugiej strony, no wiemy, że on jest złolem, że to jest po prostu tylko i wyłącznie psychopata, który chce zrobić dużo złych rzeczy na świecie. No i takie jest troszeczkę rozmycie, bo przez to wszystko przewija się jak najbardziej cały czas koncert. W ogóle zaskoczyło mnie, jest chyba na 20 kilka tysięcy ludzi ta hala, w ogóle koncert się dzieje, elegancko siedzą sobie, nagle ojciec mówi do córki, wiesz co, tylko skoczę do ubikacji. Nie wiem jak ty, czy jesteś rodzicem, ale ja jestem rodzicem, mam nastoletnią córkę i nie ma takiej możliwości, ażebym ją wziął na koncert Lady Punk, na koncert Lady Gagi, na koncert formacji nieżywych schabów i by powiedział, słuchaj Maja, poczekaj sobie tutaj, wiem, że jest kilkanaście tysięcy ludzi, czy tam kilkadziesiąt, nie ma problemu, ja pójdę do ubikacji, a co się stanie z tobą w tym czasie, to nie ma znaczenia. No niespecjalnie mi się to układało i takich niestety wątków, takich scen w tym filmie jest bardzo, bardzo dużo, bo okazuje się, że ten nasz antagonista dowiaduje się, że jest ta pułapka zastawiona na niego, no ale jakoś trzeba stąd wybrnąć, tak? On rzeczywiście, że jest inteligentny, no to powiedzmy sobie poradzi. I nagle tutaj powiedzmy idą z córką coś tam kupić, jakiegoś hamburgera czy innego hot doga, zagaduje do sprzedawcy, nagle sprzedawca, ty słuchaj, to ja ci powiem tak, to po pierwsze, już pół roku temu było to, o tym rzeźniku dowiedzieliśmy się to i wszystko, cały plan mu wykłada w ogóle, co było na szkoleniu. Tylko wiesz, nie mów nikomu, bo żebyś mi nie wydał, wiesz, w porządku, dobra, elegancko, nie? I jest jedna osoba, potem druga osoba, ta sama zasadność. I wszyscy nagle w tym filmie współpracują, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo tym bardziej, że akurat w ten sposób jest kamera pokazana, że kiedy nasz bohater zwraca się do kogoś innego, to jest tak, jest kamera prosto na niego i on mówi do kamery i potem odwracamy kamerę oczywiście i jego rozmówca mówi do niego, czyli również do kamery, więc to jest w ten sposób, jak tutaj, tylko rzeczywiście dużo większe jest zbliżenie i tak się zastanawiam, gdzie tak się dzieje? Gdzie tak się dzieje, że nagle jest sytuacja i wszyscy powiedzą tak, a raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wszystko wykładają kawę na ławę i ja bym zrozumiał, okej, w porządku, mamy jedna osoba się wysypała, jakiś tam sprzedawca jakiegoś żarcia, wiesz, jajecznica na wynos, a tutaj się nagle okazuje niemalże wszyscy, z kim rozmawia nasz główny bohater, w ten sposób są, w ten sposób jego traktują na zasadzie, dobrze, no to urodziłem się o wschodzie słońca, w pierwszej klasie wszystko mu mówią od A do Z, ja nie wiem, czy on jest tak super świetnym psychologiem, pewnie musi być, skoro tyle to trwa ta jego, że tak powiem, kampania brzydka z tym, co robi i nie został złapany. No ale rzeczywiście to trochę jest śmieszne, naprawdę, że chyba M. Night Shyamalan nie miał pomysłu, jak to rozwiązać, bo wiesz, pomysł jest taki, że coś się dzieje w budynku, jest pułapka i wszystko, co się będzie wydarzyło, działo po tym, to jest już insza, co nie? Oczywiście nasz główny bohater wiele rzeczy robi, wiele rzeczy kombinuje, wychodzą one wszystkie
prawie wszystko mu się udaje rzeczywiście zrobić i to jest właśnie problem filmu M. Night Shyamalana. Jak już mówiłem, czyli pomysł dobry, wykonanie jest takie sobie. Bo dostajemy te informacje od tych ludzi, które są po prostu zbędne. Nasz bohater wpada na takie rzeczy, że MacGyver by nigdy tego nie wymyślił. Wiesz, Chuck Norris nie dałby rady, a już nie mówiąc oczywiście o tym, co by zrobił Jean-Claude Van Damme. Więc jak najbardziej w tym aspekcie film nie działa. Jest kilka ciekawych, intrygujących wątków, ale jako całe to jest tak dziwne, że po prostu nawet córka w pewnym momencie tego głównego bohatera mówi: tato, coś się dziwnie zachowujesz, coś z tobą jest nie tak. No, też by się pewnie człowiek zachował dziwnie, gdyby się okazało, że jest psychopatą, więzi ludzi i FBI zasadziło na niego, zrobiło na niego zasadzkę. No ale akurat nie tędy droga, nie tym razem rzeczywiście, dziękuję bardzo, nie wyszło. Więc fabularnie pomysł ciekawy, fabuła już może niespecjalnie. Zbyt dużo, jak już mówiłem wcześniej, jest w tym filmie rzeczy, które nie mają prawa się zdarzyć, a jednak się dzieją, a jednak mają miejsce. Bo na przykład, kurczę, też żeby nie zdradzać fabuły, nie chcę akurat nic mówić, co się tutaj dzieje, ale na przykład nasz bohater wchodzi w posiadanie pewnych narzędzi, pewnych instrumentów, którymi się posługuje, a których nie miałby możliwości naprawdę, żeby zdobyć. Chyba, że rzeczywiście miałby, jego supermoc byłaby tak jak w Deadpoolu 2, co była dziewczyna, co jej supermocą było szczęście, no to chyba rzeczywiście, jeżeli tak by było, to możliwe, że tak, ale nagle się okazuje, że idzie i on nie wie, czy ma skręcić w prawo i lewo, więc skręca w prawo, bo na przykład listek z drzewa upadł w tę stronę i on tam poszedł i okazuje się, że tym listkiem później może wziąć, jak w amerykańskich filmach, jak kartą kredytową otworzyć drzwi. No, takich rzeczy jest zbyt dużo i tak się zastanawiałem, ponieważ to nie jest tak, że to jest pierwsze rodeo, jak to się mówi, M. Night Shyamalana. Zresztą pojawia się w tym filmie, oczywiście w epizodzie tylko i wyłącznie, ale on zawsze się pojawia wzorem jego mistrza, czyli Alfreda Hitchcocka. Ale tak jest w filmach Shyamalana, że one są, przyjęło się, że co drugi jest dobry, tak? Szósty zmysł świetny, później już było gorzej. Znaki świetne, wioska i tak dalej, i tak dalej. No tym razem rzeczywiście jest to niekoniecznie dopracowane. To jest, można powiedzieć, drugi film Shyamalanów w tym roku, bo oczywiście jakiś czas temu był film The Watchers, córki M. Night Shyamalana. Oczywiście recenzja jest na kanale, możesz sobie zobaczyć. Zresztą jest reklama tegoż filmu. Otóż kiedy jedzie tam cała grupa tych aut FBI, gdzieś tam w tle możesz zobaczyć The Watched. No nie wiem jak u Ciebie to jest, ale akurat ja mieszkam w Irlandii i w Irlandii jest, tudzież był taki serial właśnie The Watched, więc w Irlandii ten film nosił tytuł The Watchers. Nie wiem, czy w Polsce jest The Watchers, czy The Watchers, ale dokładnie wiesz o co chodzi. Zresztą wtedy, kiedy akurat film był kręcony córkiem Night Shyamalana, ja byłem niedaleko planu, a ten film, czyli Pułapka, nie Atka Drabińskiego, nie o tym filmie mowa, tylko oczywiście M. Night Shyamalana, był kręcony w trakcie strajku. I pewnie ludzie mogą się zastanawiać, ale jak to przecież był strajk? No otóż chodziło o to, że M. Night Shyamalan finansował ten film niezależnie, można powiedzieć, z własnych pieniędzy, a Warner Brothers tylko i wyłącznie ten film dystrybuuje, więc akurat jak tak się udało. Mamy oczywiście kilku głównych bohaterów, no przede wszystkim Cooper, grany przez Josha Hartnetta, który dowiadujemy się, kim jest, rzeczywiście nie jest miłym facetem, bo tam jest później wszystko rozwinięte, czemu, dlaczego, kto, gdzie, jak, kiedy, skąd się wzięła ta jego pasja, to jego hobby i akurat Hartnett mi się wydaje w nie najgorzej pasuje do tego filmu, ponieważ na początku jest taki bardzo zmęczony, taki, no widać nawet podkrążone oczy, wszystko i taki po prostu, kurczę, normalnie bez 4 kaw na czczo nie dam rady, mimo że może tylko jedną kawę na czczo wypić, ale on tego oczywiście nie wie, więc rzeczywiście, a później im więcej się dzieje, im ta akcja się rozkręca, on tak jest coraz bardziej świeży, wiesz, co z tego, że dopiero przebiegłem maraton, ale dam radę, pokażę moc. Więc wydaje mi się, że Hartnett, dawno nie widziano oczywiście na dużym ekranie w jakimś sensownym filmie, bo pewnie przypomnimy sobie coś tam, co było 10-25 tysięcy lat temu z Hartnettem i to było nie najgorsze, czasami nawet ciekawe, ale tym razem rzeczywiście pokazuje, że nie zestarzał się, że do takiego kina, do takiego popcorniaka, który wiesz, po całym tygodniu pracy, szkoły, uczelni sobie chcesz obejrzeć, wyłączyć mózg, możesz jak najbardziej. Oczywiście w roli jego córki Riley występuje Ariel Donahue.
pięknie irlandzkie można było powiedzieć nazwisko. Okej, roztrzęsiona, roztrzepana nastolatka, w porządku, nie ma problemu, ona akurat wiele do grania nie ma. Również pojawia się Lady Raven w tymże filmie. To jest, skoro mówiłem już o jednej córce M. Night Shyamalana, trzeba powiedzieć o drugiej córce M. Night Shyamalana, czyli Salika Shyamalan. Ona właśnie występuje w roli piosenkarki, wokalistki, która to ma duży wpływ na to, co się dzieje właśnie z naszym bohaterem i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze się pojawia oczywiście Alison Pill w roli Rachel, czyli żony M. Night Shyamalana. Jej postać jest no, kluczowa w pewien sposób dla tego filmu, ale to już oczywiście zobaczysz, jak będziesz ten film oglądać, bo jest już od jakiegoś czasu w kinach, można go sobie spokojnie zobaczyć. Ale co najbardziej mnie chyba w tym filmie, muszę powiedzieć, może nie spodobało mi się, bo to akurat nie bardzo, ale co mnie rozśmieszyło, to zakończenia. I nie pomyliłem się, nie chodziło mi o zakończenie, tylko o zakończenie, a liczba mnoga, ponieważ kiedy już rzeczywiście akcja się dzieje, FBI, które tak naprawdę mają profilera, osobę, która jest odpowiedzialna za to, że mówi, ok, to jest taki, a nie inny, ma tyle i tyle lat, pewnie robi to i to i to i tak dalej, która wszystko wie, wszystko ogarnęła, wszystkie możliwe wyjścia zablokowane i nikt się nie prześliźnie. No jednak się okazuje, że pewne rzeczy nie są wiadome. Ta osoba jest jak najbardziej omylna i FBI, jak to chyba bardzo często bywa w filmach, FBI, wiesz, CIA, ta inna trzyliterówka, jakiś tam PKP, no okazuje się, że są może nie tempakami, to akurat byłoby nadużycie, ale wydaje mi się, że no nie są najbardziej rozgarnięci. I właśnie zakończenia, bo niby kiedy już wszystko jest w porządku, mamy złapanego naszego bohatera, wiemy już, FBI go zaraz dopadnie, po czym no nie, okazuje się, że coś jest jednak nie tak. Potem mamy drugie zakończenie, gdzie rzeczywiście tak, teraz już FBI go otoczyło i teraz się już nie wyśliźnie. No nie. Po czym mamy i tak dalej, co nie? I pewnie myślisz, ale to fajnie, są zwroty akcji, to się dzieje cały czas, że powiedzmy oni nie mogą go, że tu jest jedna akcja, druga, trzecia, piąta, 14, po tych zakończeń naprawdę pewnie można byłoby telenowelę zrobić z tego wszystkiego. I można powiedzieć, o, to jest super, świetnie, ciekawie. No nie, ale tutaj to są takie rzeczy, jak już mówiłem wcześniej, że MacGyver by ich nie wymyślił, wiesz. To jest tak, że jeżeli policja, to FBI, całe profiler myśleli o 2 kroki do przodu, no to Cooper grany przez naszego Josha Hartnetta myślał o 24,5 kroki do przodu. I to wszystko tak naprawdę pokazuje, że no nie, bo zbyt dużo się rzeczy nie zgadza w tym filmie. Biorąc pod uwagę, no tak, to nasze finałowe już zakończenie, bo w końcu ono następuje. Chyba, tak, mam przynajmniej taką nadzieję. No to rzeczywiście nasz bohater jest nie do końca nieomylny, tak? Coś się rzeczywiście w tym aspekcie dzieje, ale tak naprawdę całą zabawą w tym filmie powinien być fakt, ta właśnie gra w kotka i myszkę, wiesz, pomiędzy Cooperem a pomiędzy FBI, pomiędzy Cooperem a naszym profilerem. Gdzieś tutaj, tak, dr Josephine Grant, tak się bardzo ładnie nazywa pani profiler, też piękne słowo profiler, no ale trudno, życie już, tak to rzeczywiście. I to jest cały clue filmu i wydaje mi się, że na tym najbardziej powinniśmy się skupić. Ja wiem, że to tak jest, ale to jest na zasadzie może nie walki Dawida z Goliatą, ale na zasadzie, że jedna strona robi coś, a druga nie musi robić nic, bo ja już mam wszystko ogarnięte i dziękuję bardzo. Po czym okazuje się, że jednak nie. Więc tak jak to bardzo często jest u M. Night Shyamalana, pomysł świetny. Naprawdę, gdyby były przyznawane Oscary za pomysły, tylko i wyłącznie za pomysły, albo za na przykład niezrealizowane scenariusze, to M. Night Shyamalan pewnie mógłby sobie spokojnie postawić 20. Jak widzisz tutaj u góry tę półkę z płytami, tam on by miał po prostu ustawione Oscary i one by się już nie mieściły. Więc rzeczywiście za to M. Night Shyamalan powinien dostać 15 Oscarów, 4 Cezary i 3 Złote Kaczki, gdyby miesięcznik film jeszcze je przyznawał, jeszcze istniał. Ale tak to niestety nie istnieje i ten film poza rzeczywiście pomysłem, poza kilkoma fajnymi zwrotami akcji, kilkoma fajnymi rzeczami, nie ma nic. Dlatego tak zastanawiałem się, czy mogę powiedzieć, o idź, zobacz, polecam i tak dalej, czy rzeczywiście to jest dno. To jest film z pogranicza, możesz zobaczyć, ale nie musisz. Moja cena jest na Filmwebie, możesz sobie sprawdzić, ale niestety M. Night Shyamalan udowadnia, że jest bardzo nierównym twórcą.
szkoda, że rzeczywiście żałuję, bo miał pomysły w swojej przeszłości, oczywiście reżyserskiej, bardzo dobre, miał pomysły ok i miał pomysły rzeczywiście jak najbardziej słabe. Nie mówię też oczywiście, że wszystkie filmy jego widziałem, no bo oczywiście tak nie było, ale kilka mi się zdarzyło w moim życiu obejrzeć i tak to rzeczywiście jest, że jedne są lepsze, inne są gorsze. Ten jest po prostu taki, jak powiedzmy, może sobie być, również może być udostępniony przez Ciebie na mediach społecznościowych, więc zrób to, dziękuję bardzo. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli coraz więcej osób dołącza do naszego kanału. I no, nie jest to ostatnia produkcja, jak dobrze wiemy, M. Night Shyamalana, bo on jest twórcą bardzo płodnym, skoro w tym roku dał radę wyprodukować 2 filmy. Ja wiem, zaraz mi powiesz, stary, Patryk Wega to by wyprodukował mnie 48 filmów, gdyby mu się chciało. No, jakościowo byłoby na pewno dużo inaczej niż filmy M. Night Shyamalana, ale rzeczywiście za czas jakiś zobaczymy, co się wydarzy. Pułapka M. Night Shyamalana z Joshem Harnettem, Alison Pill, którą na pewno twarz będziesz kojarzyć, ale to już zobaczysz z jakich produkcji. Pokazuję kilka rzeczy od kuchni, jeżeli chodzi o koncert. I tak, rzeczywiście jest to film, który można obejrzeć, ale niekoniecznie, ale koniecznie. Jak najbardziej trzeba obejrzeć filmy, które znajdują się na tej liście. Rzeczywiście, warto.